Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu najnowszego BMW 540i X-Drive. To już 7. generacja modelu BMW, który od lat wyznacza standardy w klasie aut segmentu E, nazwanego Premium. Najnowsze wcielenie serii 5 posiada kodowe oznaczenie G30 i zastępuje model F10. Przed generacją F10 było E60. W sumie to nie wiem, czym kieruje się producent przy nazewnictwie. Pewno zmienia kolejno litery według alfabetu, ale liczby to już chyba dobiera losowo. No nic, mniejsza o to, skupmy się na wyglądzie. Wspomniany wcześniej model E60, czyli seria 5 dwie generacje wstecz, została zaprojektowana przez Chrisa Bangla i była dla mnie, jak i dla wszystkich fanów motoryzacji, małym szokiem. BMW zerwało z kanciastymi liniami poprzedniej generacji E39 i stworzyło auto, które nawet dziś, 14 lat później, wygląda świeżo. Kolejny model, F10, wygląda już nieco mniej sportowo, ale za to dużo bardziej elegancko. Prawdziwa limuzyna. Najnowsze wcielenie, G30, bardzo mocno nawiązuje właśnie do poprzednika, F10. W sumie to, gdyby ktoś mi powiedział, że mam do czynienia z faceliftingiem, to bym uwierzył. Zmiany są naprawdę bardzo, ale to bardzo małe. Przemodelowano światła, zmieniono zderzaki i w zasadzie to tyle. Niestety serię 5 teraz bardzo łatwo pomylić z większą serią 7, ale to cecha dzisiejszej motoryzacji i dążenie do unifikacji modelowej. To, co wyróżnia testowany model, to pełen pakiet zderzaków M, który nadaje sportowego ducha. Jedyny minus to moim zdaniem zbyt wysokie zawieszenie, które jest podyktowane napędem na 4 koła X-Drive. Auto, tylko z napędem na tył, stoi nieco niżej, przez co wygląda zdecydowanie lepiej. Skupmy się teraz na walorach praktycznych. Bagażnik ma 530 litrów, co jest wartością wystarczającą. Z tyłu mamy rączki pozwalające składać tylną kanapę, co zwiększy nam pojemność bagażnika do 1105 litrów. Po lewej stronie bagażnika znajdziemy 2 zamykane schowki, haczyk na zakupy oraz gumową przegródkę idealną na jakieś drobiazgi. Po drugiej stronie bagażnika znajdziemy jeszcze jedną wnękę na kolejne drobiazgi. Z tyłu BMW serii 5 miejsca nie jest przesadnie dużo, ale ja przy wzroście 186 cm nie mam na co narzekać. Nad głową mam jeszcze kilka centymetrów, tak samo jak i przed nogami. Teoretycznie seria 5 jest 3-osobowa, jednak tylna kanapa jest tak wyprofilowana, że wygodnie usiądą tam 2 osoby. W tyle foteli znajduje się miejsce na prasę codzienną, a w oknach mamy dwuczęściowe rolety manualnie rozsuwane. Pasażerowie tylnej kanapy mają 2 oddzielne strefy klimatyzacji, opcję podgrzewania foteli oraz gniazdo na zapalniczkę. Mimo że seria 5 to prawdziwa limuzyna, to zdecydowanie wygodniej jest z przodu, gdzie polecam wybór komfortowych foteli. Coś fantastycznego. Najlepszy fotel w tej klasie. Dodatkowo mamy świetną pozycję za kierownicą, którą bardzo łatwo dostosować. Samochód może posiadać tryb komfortowego wysiadania czy wsiadania, gdzie po skaszeniu fotel i kierownica odsuwa nam się w celu łatwiejszego opuszczenia pojazdu. Ciekawym bajerem jest dociąganie drzwi, gdzie nie musimy mocno trzaskać, a jedynie lekko dopnąć, a resztę robią już za nas siłowniki. O ile z zewnątrz da się odróżnić serię 5 od serii 7, tak w środku jest to już dużo trudniejsze. Deska rozdzielcza nowej 5 jest niemal bliźniacza do większej 7. To nie jest wada, wszakże 7 ma jedną z najlepiej dopracowanych desek w swojej klasie, ze świetnymi materiałami i tak też jest tutaj w serii 5. Rozlokowanie funkcji jest bardzo intuicyjne, a obsługa prosta. Z przodu znajdziemy schowek z wbudowaną ładowarką indukcyjną, którą naładujemy magiczny kluczyk, do którego jeszcze wrócę. Poza tym mamy jeszcze 2 spore schowki, jeden przed pasażerem, a drugi w podłokietniku. BMW serii 5 po raz pierwszy w swojej historii posiada ekran, który możemy obsługiwać za pomocą palca. I działa to całkiem nieźle, choć ekran jak dla mnie jest nieco za daleko i ciężko go się w ten sposób obsługuje. Na szczęście wciąż BMW jest iDrive, czyli pokrętło do obsługi multimediów. Bajerem, który jest warty odnotowania, to obsługa za pomocą gestów. Przykładowo, kręcąc kółka w powietrzu, jesteśmy w stanie regulować głośnością audio, a za pomocą gestu wyciągniętych 2 palców wyłączyć lub włączyć ekran. Poza tym mamy fantastyczny system kamer 360 stopni z opcją generowania naszego samochodu w czasie rzeczywistym. Wracając jeszcze do tego machania rękami, to moim zdaniem kompletnie niepotrzebny dodatek, pogarszający tylko nasze bezpieczeństwo, bo musimy oderwać rękę od kierownicy. Kolejny gadżet, który robi wrażenie, to inteligentny kluczyk. Kluczyk jest w zasadzie wielkości smartfona i tak też wygląda i w sumie podobnie kosztuje, bowiem wymaga dopłaty 1298 zł. Ma dotykowy ekran, który musimy odblokować, a następnie możemy sprawdzić zasięg pojazdu, to czy jest zamknięty, włączyć lub wyłączyć ogrzewanie postojowe, czy zdalnie zaparkować. To ostatnie to opcja niczym z Jamesa Bonda, gdzie samochodem możemy sterować za pomocą kluczyka. Po wciśnięciu funkcji opcja pozwala nam na zapalenie samochodu, po czym
czym po chwili możemy jeździć autem do przodu lub do tyłu. Samochód w tym momencie korzysta z czujników parkowania i kamer, a po odjechaniu na zbyt dużą odległość sam się zatrzyma. Nie ma też opcji, żeby samochód nas przejechał bądź w coś uderzył, bowiem po odpowiednio bliskim dojechaniu zasygnalizuje, że napotkał przeszkodę i się zatrzyma. Bajer robi wrażenie, prawda? Choć w codziennym życiu ciężko go użyć. Niby pozwala na wyjechanie lub wjechanie w wąskie miejsce, ale kto by się w takie miejsce pchał tak drogim samochodem? Zresztą to, co wymyśliłem wspólnie z portalem motofilm.pl, to autonomiczne wyścigi. Obecnie już kilka aut posiada taką funkcję zdalnego parkowania, więc możemy się ścigać. I jest jeszcze jedno rozwiązanie. Można samemu się przejechać bez kierowcy. Otóż BMW się zabezpieczyło i nie pozwala na włączenie tej funkcji, jeśli wykryje pilota w środku pojazdu. Wystarczy jednak wyjąć rękę przez otwartą szybę, następnie włączyć opcję zdalnego parkowania i voilà! Nie potrzebujemy już szofera. Dobra, koniec żartów. Teraz pora na najważniejsze. Właściwości jezdne oraz silnik. Zacznijmy od tego drugiego, bo pod maską testowanego egzemplarza nowość. Oznaczenie 40i. Jest to motor o kodowym oznaczeniu B58B30, czyli 3-litrowa rzędowa szóstka z turbiną. Generuje 340 koni oraz 450 Nm dostępnych już od 1350 obrotów. Kultura pracy silnika jest wręcz fenomenalna. Jednostka pięknie mruczy na wolnych obrotach, a podczas przyspieszenia rasowo wyje. Szkoda, że wydech został tak mocno wykastrowany i słychać, że podczas zmiany biegów jest stłumiony strzał, zupełne przeciwieństwo tego, co na przykład w M140i. Choć z drugiej strony jest to limuzyna, więc i tak dobrze, że producent pozwala co nieco usłyszeć w kabinie. Osiągi również są fenomenalne. Auto dzięki napedowi na wszystkie koła powinno przyspieszać do pierwszej setki w czasie 4,8 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Co prawda według moich pomiarów wynik do setki jest o 0,1 sekundy gorszy, ale to wciąż genialny wynik. Kolejne 100 km pojawia się po 12,9 sekundach. Bardzo ładnie. Niestety odbija się to nieco na spalaniu, gdzie w mieście bardzo ciężko zejść poniżej 13 litrów. Średnio podczas testów w zakorkowanej stolicy auto potrzebowało 14,7 litra na każde 100 km. W trasie auto potrzebuje około 9 litrów przy spokojnej, ale dość szybkiej jeździe. Na autostradzie przy prędkości 140 km/h chwilowe spalanie waha się między 10,5 a 11 litrami. Oczywiście BMW oferuje kilka trybów jazdy, w tym Eco Pro oraz Sport i Sport Plus. Slogan BMW to niezmiennie radość z jazdy. I z tym muszę się zgodzić. Pod względem mechanicznym nowa seria 5 to perfekcja. Skrzynia biegów, pomimo iż nie jest to dwusprzęgowa konstrukcja, jest chyba najlepszym automatem na rynku. Mowa tu o 8-stopniowej przekładni z ZF. Biegi rzuca szybko, nie ma momentów zawahania i nic nie szarpie. Wraz ze skrzynią idealnie sprawdza się układ kierowniczy, hamulce oraz napęd. W testowanym egzemplarzu X-Drive, czyli 4x4, czuć, że samochód jest tylno-napędowy, a dołącza się przód. Na wyjściu z zakrętu nieco ucieka nam tyłek. Zawieszenie jest tak ustawione, że pomimo iż auto niemal nic się nie wychyla, to wciąż świetnie tłumi nierówności. Przyjemności oczywiście kosztują. Nowa seria 5 kosztuje minimum 212 500 zł, za najsłabszy wariant 520D o mocy 190 koni z manualną 6-stopniową przekładnią. Za wersję 540i X-Drive, czyli taką jak testujemy, trzeba wyłożyć przynajmniej 304 400 zł. Za podstawę. Doposażony egzemplarz, taki jak ten testowany, to wydatek rzędu 461 659 zł. Ale to norma w tej klasie, gdzie za każdy dodatek trzeba słono płacić. Jednak konkurencja jest nieco tańsza w podstawie oraz jak porównamy podobne silniki o podobnej mocy. Na przykład podstawowy Audi A6 z silnikiem benzynowym 1.8 TFSI o mocy 190 koni i manualną skrzynią kosztuje 187 600 zł. Natomiast diesel 2.0 190 koni kosztuje 191 400 zł. Mercedes klasy E model 200D o mocy 150 koni kosztuje 186 300 zł, natomiast E220D o mocy 190 koni kosztuje 196 800 zł. Nowe BMW serii 5 to nie rewolucja, jakiej się spodziewałem, a ewolucja. Auto moim zdaniem straciło nieco charakteru, ale mimo wszystko to najmocniejszy i najważniejszy gracz na rynku. Mechaniczna perfekcja, zapakowana w bardzo eleganckie nadwozie i masa gadżetów na pokładzie.